No dawaj mordo, śniadanie. I się zatrzymuje mi policjant. Tak wzrok chodził, tak. Tutaj nie ma czegoś takiego jak refleksyjność. Co mam na myśli? Ja mówię do niego, że nie mam wody, na motorku on podjechał. On mówi, daj kasę, to ci pojadę kupię. No i zobaczymy, czy kupi 2 wody i przywiezie, nie? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w odcinku numer 8. Jak widzicie, światła brakuje ze względu na to, że po prostu tego światła nie ma. Światło rządowe jest raz włączane, raz wyłączane. Może być o 8, może być o 15, może być o 20. Jest to ogromna loteria. Moi drodzy, zaczynamy odcinek 8. Ja zabieram się ze stolicy Bamako w stronę południa. To moje miejsce noclegowe to niczym więzienie, zobaczcie. Tu zakrywasz, takie posiłki się w więzieniu przekazuje. Powiem wam, że miejsce ciekawe, takie dające wytchnienie, ale to wytchnienie jest opatrzone miliardem komarów. A te komary tutaj w Afryce, one nie są takie jak w Polsce. One są tak małe, że ich kompletnie nie widać. One po prostu nawet przez tą moskitierę mam wrażenie, że one są w stanie się przecisnąć. Ich nie słychać. Mówię wam, są po prostu niepostrzeżone. Ja zostałem tutaj, będąc tutaj, w tym miejscu, zostałem ugryziony tyle razy, że no, nie ma, aż dziwne, pomimo że spałem pod moskitierą. Chodź, misiek, chodź do wujka, chodź. Tam taka stareńka psiulka. To pewnie tej właścicielki francuskiej, która ją tutaj przywiozła, bo za mężem przyjechała. Ta psiulka się męczy. Chodź, myszka, no chodź. Come on, ça va. Po francusku ona mówi, a kierownik po francusku to je m'appelle i tyle. No chodź, no. Dawaj, toż ty polski się uczyłaś kiedyś. Chodź. No idzie stara czarinka francuska. Chodź, podrapię poduszkiem, No chodź, nie bój się. Myśl, o jak ona taka spragniona miłostek. Kierownik już jedzie, tak? O, zięło się komuś. No, jaki pyszczek siwy. O, i opluła kierownika. Codziennie przychodzi pod te drzwi, bo chyba tutaj po prostu turyści jak nocują, to po prostu tą psinę głaskają. Moi drodzy, zaczynamy dzień, ruszamy w drogę. Zostawcie łapeczkę, komentarz i podajcie odcinek dalej. A ja się zabieram, żeby pokazać wam kawał świata. Tego malijskiego i nie tylko. No to ruszamy w drogę, ale najpierw to trzeba coś zjeść. Zajdziemy tutaj do znajomych z fast foodu, z poprzedniego odcinka znacie. Tam są 2 psy, takie dzikie. A nie idziemy. Bonjour! No dawaj mordo, śniadanie. Ile można spać? Jajecznica z pomidorkami, chlebek wczorajszy, ale to nic. W sumie pieczywo nieświeże jest nawet i zdrowsze. Nie puchnie tak w żołądku. Przynoszą mi herbatę, słodką jak pierun, bo tutaj jest, oni słodzą jak nie wiem dlaczego, o co w tym chodzi. To jest tak, po prostu cukier biały jest chyba tak bardzo uzależniający. To wiecie co ja znalazłem, jaki sposób? To ja im mówię, że ja jestem cukrzykiem. I wtedy nie ma gadki. Cofają się, robią raz jeszcze herbatę bez słodzenia i ogień. Albo na przykład jak jestem w podróży gdzieś na wschodzie, no i na przykład dają mi alkohol, to mówię, że jestem chory na serce. Nie ma gadki. Chory na serce przecież nie będzie pił, nie? Bo najgorsze to jest się tłumaczyć. To rozwala wszystko, bo jedni ludzie zrozumieją, inni nie zrozumieją, że nie słodzisz, bo nie lubisz. A kiedy mówisz dobitnie, że jesteś chory na coś, działa. Pomimo, że nie jesteś chory, nie?
To działa. Skraca drogę totalnie. Jemy śniadanko i ruszamy. Jak wiecie z poprzedniego odcinka i z wielu innych odcinków, w Afryce często podają właśnie w plastikowych kubkach. Ja się schytrzyłem i teraz proszę po prostu, żeby dawali w kubku takim szklanym, bo z plastikowego to po prostu plastikiem wali. No i niezdrowo, nie? Tutaj szkoła. I taka refleksja, tak sobie myślę, że faktycznie zobaczcie, tutaj dzieci sobie siedzą przed szkołą, marnują swój czas, bo nie mają co robić. No nie mają kompletnie co robić. Tych dzieci na ulicy jest cała masa. Chodzą, krzyczą, bawią się. No bawią się. Przez cały dzień, całe dnie się bawią. To jest szkoła taka nieopodal centrum. No i zobaczcie, no skromnie. Jest skromnie, ale to jest jedyna droga do tego, żeby coś z tych dzieci było. I to bardzo często zależy od rodziców. Bo to rodzic musi wywrzeć presję na dziecku bardzo często, żeby ono poszło do tej szkoły i wytrzymało w tej szkole, że tak powiem. Co ten waćpan tutaj robi? Ani B, ani ma, ani kukuryku. Ani się nie przywitał. Fajura musi być. Jak wszędzie na całym świecie. Takie lokalne graffiti. Dawno w takich afrykańskich krajach nie widziałem takich błahomazów, że tak to określę. Bo przeważnie ich nie ma. Tutaj w nocy wszystkie te strony, jedna i druga, są obsiadane przez lokalnych, no bo jest chłodno. Dzisiaj i tak jest jakoś tak dziwnie, bo zobaczcie, chmury. Ale deszczu ani widu, ani słychu. 9:45. Ja po śniadaniu, a życie tutaj dopiero wstaje, bo oni długo śpią, no bo jest gorąco, czy tego chcecie, czy nie. I to nie ma za bardzo znaczenia, czy to jest pora sucha, czy to jest pora deszczowa, bo jak jest sucha, no to na termometrze w ciągu dnia jest w stanie wyskoczyć wam 45 stopni, nawet 46, no piekarnik gruby. A kiedy jest pora deszczowa, no to ta temperatura faktycznie jest łagodniejsza, ale te deszcze nie są aż tak intensywne, jak się wam może wydawać. One bardzo często zaczynają padać znikąd, szybko i jak szybko się zaczęły, tak szybko się kończą. No. Taka to sytuacja. Tutaj podwórze takie, zobaczcie sobie, między domami. O. A my tutaj idziemy do głównej drogi. Tu koleżka sobie, kurczę, odpoczywa. To jest ciężki temat. Przeludnienie, bo ewidentnie miasto jest przeludnione względem zasobów, które oferuje kraj, sprawia, że ci ludzie młodzi, zwłaszcza ludzie, nawet z wykształceniem, nie mają co tu robić. Nie mają roboty. To jest problem, my friend, problem. I powiem wam, że dziennie co najmniej spotykam około 2 osób, które miały swoją przygodę w drodze do Europy albo myślą intensywnie o tym, żeby tęże przygodę przeżyć. To jest ciekawe. Myślenie w biednych krajach. Nieważne, czy jest jedzenie, nieważne, czy jest gdzie spać, ważne, aby fura była dobra. I to jest schemat, który powtarza się wszędzie. Generalizuję oczywiście. W krajach rozwijających się jest to powszechne. Musisz mieć dobrą furę. Dobra fura to wyznacznik statusu. Nieważne, że masz majtki porwane, dziurawe w 15 miejscach, ale jak siedzisz w dobrej furze, w lepszej niż sąsiad ma, to człowieku, to ty jesteś gość. Bo ci do majtek nikt nie zagląda, a furę każdy widzi. No więc tak, wchodzimy, że tak powiem, o tutaj można sobie jakąś szatę kupić, materiał bardziej na szatę. Wchodzimy w piekło policyjno-militarne. Więc tutaj trzeba już mieć oczy szeroko otwarte, więc o, tam coś jedzie, już jakaś żandarmeria. Ja już taki wyczulony na nich jestem, że masakra totalna. Tu już morda, już bym nie chciał zabrać na koniec świata. Może na Grenlandię, może dziku do Brazylii. Nie, dziękuję, mówię, jedź, człowieku, jedź. Dzisiaj zdałem sobie sprawę, że pierwszy raz w życiu od tylu lat, co podróżuję, bo już będzie 13, mam w kieszeni najwięcej gotówki w ichniejszej walucie.
Mam w kieszeni 650 ekwiwalent 650 zł w przeliczeniu na ichniejszą walutę, czyli na sefa. Nigdy tyle nie noszę z prostej przyczyny, bo to trochę, wiecie, takie no, niebezpieczne. Pieniądz przyciąga ludzi nie takich, których nie chcemy, ale z drugiej strony jest taki problem w ogóle z gotówką tutaj, ze znalezieniem banku, z prowizjami, z tym wszystkim, z wymianą dolarów w ogóle, bo w plecaku mam dolary przecież, ale to jest ogromny problem, no bo wyobraźcie sobie, że tutaj naprawdę ciężko jest znaleźć. Może jest jakiś tam gość gdzieś w centrum, tam gdzieś, gdzie musisz jechać go szukać, tego świra, co wymienia, zajeżdżasz tam na herbatę, on ci tam mówi, że mordo, ja ci mogę tylko po takim kursie i ten kurs jest zaniżony o 30%. Ach, człowiek spoci. My teraz na tak zwanego chytrusa łapiemy taki autobusik. Pokazuję łapą, że jadę prosto. Mordula łapie albo nie łapie. A to tam są napisy. Kurde, tam są napisy. Cały czas prosto. I zasada jest taka, no jedziesz, aż nie będą skręcać. Z nadzieją, że przejedziesz jak najwięcej kilometrów w oczekiwaną stronę. Cały szef pieniądze trzyma cały czas w dłoni, żeby mu nie uciekły. Ale powiem wam, że to jest zawód, w którym najłatwiej zarazić się kurzajkami. Ciężka robota. Cały dzień trzeba krzyczeć. Pogoni chłopaka, tak pięknie śpiewał. Jeden z bardziej znanych punktów turystycznych w Mali, La Tour de la Africa, symbol nowoczesności, symbol wzrostu Afryki ekonomicznego, rzecz jasna. Postawili coś takiego, nie wiem, czy tam jest wieża widokowa, czy nie ma, ale nie spodziewajcie się, że tak powiem, fajerwerków w tym monumencie. Ciekawe jest to, że ludzie, którzy mają mało, zawsze znajdą pieniądze na uciechy ducha, papieroski, na piwko, na inne dobroci życia. To już taka wylotówka, no można powiedzieć, że wylotówka, ale wciąż jeszcze nie wylotówka, bo jeszcze kawał drogi, żeby z tego miasta, z tej aglomeracji wyskoczyć. I tutaj śmiało już można powiedzieć kierowniku, że możemy zacząć łapać stopa. A czemu nie? A czemu tak? Moi drodzy, prosta odpowiedź. Po co my będziemy się tłuc autobusami? Zaraz tutaj się coś złapie i się pojedzie. Zauważcie, ja już wam chyba kiedyś mówiłem na którymś z odcinków, kto ogląda, ten wie, że koncentracja ludzi nie skupia się w centrum i na obrzeżach centrum, tylko na obrzeżach miasta. Zobaczcie, to wszystko wynika z ceny, to wszystko wynika z kosztów życia, z utrzymania. Zobaczcie, jak to jest ogromna aglomeracja wciągająca małe wioseczki. W perspektywie 10 kolejnych lat Bamako, jak każde inne miasto afrykańskie, będzie wciągać jeszcze więcej, będzie się jeszcze bardziej rozrastać. No i będzie tym samym więcej patologii i ubóstwa.
bo to ze sobą idzie w parze. Zatrzymał się gość samochodem i mówi tak, poczekaj, zadzwonię do swojego patrona. W języku francuskim jest takie określenie jak patron. Szef, opiekun, ten co daje chleb. Dzwoni do patrona, czy może zabrać Polaka na stopa 30 km. Patron mówi, nie możesz. Po temacie, łapiemy dalej. Patrzcie, jaki młody już pracuje. Z 13 lat. Ziomek za tak zwanego konduktora afrykańskiego tutaj robi. No i dorabia. Do szkoły nie chodzi, ale na robotę chodzi. Kokpit kierowcy. Patrzcie, to wszystko jest na tak zwane słowo honoru działa. Taki napitek z tauryną i z kofeiną u lokalnego, ale co chciałbym podkreślić, wiecie, że dzieci w Afryce, to taka konkluzja, są rozwinięte bardziej intelektualnie i motorycznie niż dzieci w Europie. Do 10 roku życia to te dzieci afrykańskie przebijają europejskie bez dwóch zdań. Dysproporcja wygrana Europejczyków polega, wiecie w którym momencie? W momencie, kiedy przychodzi edukacja, kiedy przychodzi nauka. Te dzieci mają ograniczoną tą ilość tej nauki, więc one w tym momencie, w tym wyścigu zostają w tyle. Ale na początku do tego 10 roku życia fantastycznie sobie radzą. Zobaczcie tego chłopca, który pracuje jako konduktor w tym busiku. On ma przecież 12-13 lat. Dałem mu napiwek. Ale nie napiwek w formie pieniędzy, tylko napiwek w formie ciastek. Nie daję pieniędzy za napiwek, bo później to się źle przeradza. Ale takie ciastko, jakieś mango, jak mam w plecaku, to zawsze sypnę, nie? Jak widzę, że młody człowiek pracuje sumiennie. My friend Adam, salam alaikum. My friend Mohamed, salam alaikum. Gushi. Tradycjonalny taki sprzęcik, który ma odgonić złe duchy. This is from horse. Jo! Tutaj trochę musiałem za tego, że tak powiem, przedstawić. Z konia. Dostaje się prawdopodobnie od ichniejszego takiego wodza, który jest tam nauczycielem i przyszamania trochę. I to jest protekcjon. Protekcjon. A my lecimy sobie. Ja tutaj siedzę, moi drodzy, bo tutaj w razie, gdy nas koledzy będą zatrzymywać, to nie będzie mnie widać. Proszę, taka miejscowa. To jest kolejny amulet, który się wiesza tutaj, żeby w czasie jazdy uchronił przed wypadkiem. Tak to mniej więcej wygląda. Też od szamana, od tak zwanego marbuta. Mają tutaj swoje takie, że tak powiem, merci. Ty,
Złapałem takiego stopa. Czekajcie, zerknę tylko, czy kumpli nie ma. Złapałem takiego stopa z chłopakami tutaj, oni się modlić teraz będą. Fajne chłopaki. No dzisiaj kawałeczek podjadę sobie. I zobaczymy, co z tego wyjdzie na dzisiejszy dzień. Chłopaki się idą pomodlić. Mówią do mnie tak, czy ja się modlę? Ja mówię, ja teraz nie będę się modlił. Mówię, jak chcecie, to się pomódlcie. On mówi, ty, no to lipa, że ty się nie będziesz modlił. A ty jesteś innej wiary? Ja mówię, no tak, no mówię, że u mnie to chrześcijaństwo. A, bo my to się minimum 3 razy modlimy. Powiem otwarcie, że podróż ciężarówką, pomimo że jest wolna, to jest bardzo przyjemna, bo jest wygodna i dużo widać po prostu, co się na trasie dzieje. A to jest spoko, naprawdę. Co oni robią, to ja nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Spuszczanie wody z cysterny. Nie wiem, może ktoś z was wytłumaczy. Młody już nie wytrzymuje, zmuła go klepie. Nam fura się tutaj chyba zepsuła. Sprzęgło nie chce wejść. W sensie bieg nie chce wejść. Coś tam nie od sprzęgla. Ależ ja się namęczyłem tam. Chyba z 15 stopów mieliśmy. 15 stopów mieliśmy. Teraz się znowu zatrzymali. Mówię, nie ma bata. Idę, łapię stopa. Już tak długo jedziemy w ogóle, że tą ciężarówką chyba przejechałem z niej 80 km. Tylko 80. Co niestety nie spełnia moich tak zwanych wymogów, założeń dzisiejszego dnia. Sproca na szyi. Na co? Na kolegów? Na jakiegoś szczura, żeby upolować może? Może jaką perliczkę gdzie w buszu złapać? Dzieci sobie tutaj radzą. Tak jak mówiłem wcześniej w tym odcinku, dzieci rozwinięte ponad normę europejską, o tak bym powiedział. Jak mogą się Państwo domyślić, nie mam noclegu, nie mam jedzenia, nie mam nic, ale gdzieś czuję jedzenie. Szukam jedzenia. Kurczę. Głodny jestem jak pierun. Chyba druga czarina na tym malijska na odcinkach. Kurczę, gdzie to jest jedzenie? Bułeczka, jajko z cebulką, tak jak na śniadanie, no bo tutaj nic innego w ogóle teraz nie udało się znaleźć. Kurczę, pani mi jeszcze herbatkę robi. No taki posiłek. Sobie muszę zjeść trochę. Pokombinować z noclegiem. To nie jest takie proste. Pani się ze mnie śmieje, że nie mówię w ich języku. Ma bekę po prostu, wiecie, że przyjechałem i nie mówię w ich języku. Z jednej strony ma rację, ale z drugiej strony w takim wypadku to bym siedział w domu. Ciekawa jest mentalność tutaj. Tutaj nie ma czegoś takiego jak refleksyjność. Co mam na myśli? Jeśli ktoś ci przyjdzie, podepcze ogródek, to po 5 minutach może ci przyjść i powiedzieć, żebyś dał mu ogórki za darmo. Pomimo, że podeptał ci ogródek. Rozumiecie? Na przykład wczoraj miałem taką sytuację, że gość oszukał mnie w sklepie. Później się dowiedział, kim jestem, w sensie czym się zajmuję. Zmienił całkowicie nastawienie i zapytał, czy mu pomogę. Czy mu pomogę tak jakby rozpromować jego muzykę. I czy bym mógł mu wystawić zaproszenie do Europy. Zero refleksyjności. Ja to widzę przez lata podróżowania tutaj. Ktoś ci może napłuć w twarz, a później powiedzieć: słuchaj, jesteśmy przyjaciółmi. O mordula, dawaj 40 km, no może nie całe 40. Wychodzę, a pani do mnie mówi: ciao bambino. Ja mówię: ciao bambino. Proszę panią, czy pani wie, co to znaczy? Bambino. No spoko, no idę. Rozbawiła mnie. Zobaczcie tutaj, jak już tutaj jest zielono. Zielono, przyjemnie. No i oczywiście komary dzięki temu. Nic. A tutaj pan zobaczcie. Voilà. No. Lu. Voilà, Ubieja nogami. Chodzi. Tutaj woda.
A potem jest taka piękna, zobaczcie, cegła. To jest już do sprzedania. Taka cegła, moi drodzy, nie absorbuje aż tak ciepła. Absorbuje oczywiście, ale nie aż tak na przykład jak cement, beton. To już jest wyższa szkoła, że tak powiem, chodzenia i lepienia. Oczywiście budżetowa. Very interesting. Że mi tam plecaka nie ten jakiś tam Mohamed nie gwiznął, nie? Że ja tutaj sobie tak przy... Zobaczcie, pan ma taki biznes. Ale twarde. Takiego stopa to ja jeszcze nie złapałem chyba. Myślisz sobie, oby tylko na policję nie trafić, nie? Albo na wojskowego. A tam, szanowni państwo, rachu ciachu i się zatrzymuje mi policjant. Tak wzrok chodził, tak. 30 km od prawej do lewej zostałem prześwietlony chyba prawie jak rentgenem. Tak, w ogóle lekki ruch ręki, od razu w ogóle już tam na mnie oczy takie, że coś mam zrobić. Jak wyciągnąłem kamerę, żeby nagrać przebitkę z drogi, myślałem, że on tam wylewu dostanie. Mówię 30 km, dobra panie, wyskakuję, idę, bo my tutaj na zawał we dwóch zejdziemy. Idę sprawdzić jeden nocleg. Na mapie mam, że tutaj gdzieś jest jakiś hotelik taki nieduży. Zobaczymy, jaka będzie cena. Jak będzie przystępna w takiej dziupli, że tak powiem, speluna, no to będzie fest speluna. Co tutaj dużo mówić. Ja już 100 km stąd wiem, gdzie będzie speluna, a gdzie nie będzie speluny. Szanowni państwo, to też nie jest jakaś wielka ogólnie filozofia. 95% przybytków noclegowych to są speluny. 5% to nie są speluny. Więc na dobrą sprawę ciężko jest trafić na niespelunę. Co to za śmiechy, ty? Jak tu jest jakiś nocleg, to chyba... Nie, to chyba ktoś się pomylił na tej mapie, bo... Bądźmy realistami. Ogarnijmy się, bądźmy realistami. To nie wygląda po prostu nawet jak przestrzeń na jakiś hotelik. No i dziękuję i przepraszam, tych słów nie używam. Kto miał rację? No ja miałem rację. Po pierwsze, to w ogóle nawet nie jest hotelik, to nawet nie jest pensjonat, to nawet nie jest motel. To jest po prostu czyjaś chata. Ktoś chatę oznaczył na mapie i wyobraźcie sobie, i ktoś w ogóle tego oznaczył, że tutaj jest nocleg, a ja poszedłem w ciemno, żeby to sprawdzić i że tam kimnąć. Życie. Wracamy na trasę. Nie ma co tutaj, że tak powiem, łez ocierać. Najgorsze jest to, że nie mam wody, w ogóle nie mam wody, nie mam w ogóle jedzenia, więc to może przysporzyć problemy, ale trzeba się, że tak powiem, zaopatrzyć i chyba będziemy robić przygotowania do buszowania, bo nic innego nie widzę, żadnej innej opcji nie widzę. Dzieci do mnie krzyczą anti, ciociu. Można? Można do wujka. Do wujka krzyczeć ciociu. Wiecie, co jest ciekawe? Jak obserwuję młode dzieci, które mają rok, 2 lata, 3 lata, które patrzą na mnie i nie wiedzą, jak zareagować. Czy płakać, czy pomachać, czy się uśmiechnąć, czy się ruszyć, czy się nie ruszyć. Jest to dla nich taki szok, że nie wiedzą, co zrobić. No, przydałoby się złapać stopa jeszcze na 28 km i dzisiaj by był taki dystans na odcinku, który całkowicie by mnie satysfakcjonował. Ale jak na złość nie mogę znaleźć żadnego sklepu z wodą i z jedzeniem. Dobra, łapię stopa i lecimy tam do tego punktu, w którym się rozwidla na Wybrzeże Kości Słoniowej i na Burkina Faso. Czy wy zwróciliście uwagę na to, jak mój próg bezpieczeństwa się wydłużył? A może i skrócił? Nie, wydłużył. W sensie nie robi mi to różnicy, czy jestem, zobaczcie, w Mali, na jakimś wygwizdowiu,
Nie stresuje mnie to kompletnie. Jedyne, co mnie stresuje, to brak wody. I tyle. Zobaczcie, jak człowiek jest w stanie się dostosować do zaistniałych warunków. Jaki jest elastyczny w tym wszystkim. I ja zawsze będę powtarzać do końca swoich dni, że niezależnie jakim człowiekiem się urodzisz, to każdą cechę charakteru i każdą umiejętność jesteś w stanie w sobie wypracować. Bo to nie było tak, że zawsze byłem tak odważny, tak przebojowy, tylko ja po prostu przez lata sobie to wypracowałem na bazie doświadczeń. To jest ciekawa konkluzja, którą warto w ogóle rozważyć. A ja, patrzcie, łapię stopą. Takiego wała! Takiego wała i sandała! Teraz uwaga. Podjechał do mnie ziomek, zagadał po angielsku. Ja mówię do niego, że nie mam wody. Na motorku on podjechał. On mówi, daj kasę, to ci pojadę kupię. Dałem mu 2000 sefa. Żeby kupił 2 wody, to jest 13 zł. No i zobaczymy, czy kupi 2 wody i przywiezie, nie? 10 minut mija. Jest 1 butla. Moi drodzy, jest 2 butla. Spokojnie, można wierzyć w Malijczyków. Może to nie jest najlepsza miejscowa na namiot. O tak może pokażę tutaj. Dosłownie tu na wylocie z miasta. No, osłonięte od słońca będzie jutro z rana. Tutaj jest takie pole, że tak powiem. Tam dalej jest jakieś domostwo, tak w głębi bardziej. Słabo to wygląda, ale nie najgorzej. Przeceniłem trochę możliwości malijskie. Myślałem, że w nocy też będzie spoko, ale zapomniałem przecież, że tutaj światła nie ma. I to światło może włączył o 12 w nocy, albo może o 1 albo o 21. Więc ulice są ciemne jak... nie powiem co. No więc jak są ciemne, to ludzie nie widzą, a jak nie widzą, no to nie wezmą autostopowicza za, że tak powiem, za malijskie góry. No bo nie widać kto to i jak to, nie? Ciężko ocenić. A trzeba zaznaczyć, że biały kolor skóry to jest atut niesamowity w podróżowaniu po Afryce, bo od razu przyciąga. Od razu człowiek się kojarzy z bezpieczeństwem, z pieniądzem, z taką pogodnością, że nic nie zrobi, bo jest bogaczem. No więc to tak to mniej więcej działa, moi drodzy, więc kończymy dzisiejszy odcinek. Dziękuję za wspólną przeprawę. Zapraszam na odcinek jutrzejszy. Nie wiem, czy jutrzejszy odcinek będzie ostatnim odcinkiem z... Mordo. Bo tutaj jakieś takie 2 czarki chodziły, więc muszę być uważny. Nie wiem, czy jutrzejszy odcinek będzie... Czekajcie. Tu jest droga? Ale ciekawe, ty. Jakaś dróżka jest. Ziomek pojechał motorkiem. Nie wiem, czy jutrzejszy odcinek będzie ostatnim odcinkiem z serii Mali z Jak to daleko, czy też będzie to pierwszy odcinek z serii, moi drodzy, Burkina Faso z Jak to daleko. Tak jest, kierujemy się na Burkina Faso, kolejny z krajów problematycznych, że tak to określę. No tak, ten projekt będzie pół na pół. 50% taki przyjemny, nieproblematyczny, no i 50% problematyczny, no co tutaj dużo mówić. Takie życie, zobaczymy jak to wszystko się rozłoży. Przyznam szczerze, że już czuję trochę wycieńczenie ze względu na tą wysoką temperaturę i daje to mocno w kość. Zobaczymy, gdzie do Burkina Faso na pewno jeszcze pojadę, w sensie zawitam, bo tam mam wizę, więc szkoda by było tąże wizę, która kosztowała prawie tam chyba 700 ileś złotych. Szkoda by było ją zmarnować. No i też dużo papierów, które było trzeba załatwić, żeby dostać tą wizę. Więc szkoda by było tego potu. No, więc tak chyba, moi drodzy. Zostawcie łapeczkę, komentarz, podajcie odcinek dalej pocztą sandałową, żeby to wszystko się kleiło tak jak powinno. A ja was pozdrawiam serdecznie, rozstawiam namiot. No nie mam lepszej latarki niż ta w telefonie. Nie wożę latarki. Szkoda mi po prostu miejsca. Tyle światła, ile potrzebuję, to mam w telefonie. Więc co, słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Czołem.